Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy pyszne, mięciutkie ciasto słonecznikowe z kajmakiem i dżemem. Chrupiące pestki słonecznika i mięciutki krem kajmakowy po prostu rozpływa się w ustach. Proste ciasto, a smakuje obłędnie. Polecam i zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od słoneczniku. Będziemy go musieli uprażyć. Ale najpierw w rondelku rozpuszczę sobie 2 takie solidne łyżki masła. Do tego dodam 2 łyżki mleka i 4 łyżki cukru. Będę podgrzewać, aż się rozpuści, a wtedy dosypię słonecznik. Masło z cukrem już się rozpuściło. Dodaję słonecznik 250 g. Mieszam dokładnie, żeby wszystkie ziarenka się pokryły masłem i cukrem. I wyłączam gaz. Słonecznik przekładam na blachę od piekarnika, którą wyłożyłam sobie papierem do pieczenia. Rozprowadzę na tym papierze cienką warstwę słonecznika, żeby szybko mi się cały zrumienił pięknie. Wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni i będę piekła z termoobiegiem około 10 minut. 8-10. Musicie patrzeć, żeby się tylko zrumienił, ale nie spalił. I gotowe. Musimy go teraz wystudzić. Słonecznik mi się studzi. I to będzie koniec jakiegokolwiek pieczenia. Teraz przygotowałam sobie blaszkę o wymiarach 24 na 28 cm, czyli to jest ten mój standardowy mały prostokąt. Wyłożyłam sobie go papierem do pieczenia, żeby później łatwiej wyszło mi ciasto. I wyłożę spód pierwszą warstwę kakaowych herbatników. Warstwę herbatników już mam ułożoną. Teraz dżem. I tu w zasadzie dowolność. Może być truskawkowy, malinowy. Fajnie sprawdzą się też powidła śliwkowe. Ja jednak wolę lekko bardziej kwaskowaty. I u mnie takim dżemem jest dżem z czerwonej porzeczki. Taki domowej roboty. Nie jest za kwaśny, ale również nie jest za słodki. Idealny do ciast. Smarujemy warstwę dżemu po herbatnikach. Słonecznik mi przestygł. Możemy go teraz pokruszyć, połamać. Jest cudowny w smaku i chrupiący. Do misy robota wlałam sobie 400 ml śmietanki kremówki mocno schłodzonej. Dodam do niej 2 łyżki cukru pudru i będę ją ubijać na sztywno. Ucieramy śmietankę. Na początku ją trochę przykrywam, bo chlapie, później już nie. Jak już zgęstnieje, to dodaję po łyżce ser mascarpone, pół kilograma. Miksuję, aż mi się wszystko połączy. Gotową masę musimy podzielić na 2 części. Jedną zostawiamy białą, a do drugiej części, tej, która została w robocie, dodamy kajmak. Około 3 łyżek. To jest niepełne pół puszki. I miksujemy krótko, tylko do połączenia się składników. I gotowe. Do tej masy z kajmakiem dodam również prażony słonecznik. Troszkę więcej niż połowę. Resztę zostawiam na wierzch. Mieszam delikatnie szpatułką i wykładam na herbatniki. Masę wygładzamy w blaszce.
Możemy zabrać już klamerki, które trzymały mi papier. I na wierzch układamy kolejną warstwę herbatników. Na herbatniki kolejna warstwa dżemu. Już ostatnia. I biały krem, który odłożyliśmy wcześniej. Rozprowadzamy go równomiernie po całości. Na wierzch ostatnia warstwa herbatników, już trzecia. Herbatniki po wierzchu smarujemy już nie dżemem, a pozostałą masą kajmakową. Cieniutką warstwę. Oczywiście możecie dać grubszą, jeśli lubicie mocno słodkie ciasto. Oczywiście na wierzch lądują pozostałe ziarna słonecznika. I gotowe. Ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na kilka godzin, żeby zmiękły porządnie herbatniki, a masa stężała. Na drugi dzień możemy już kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!